samym centrum Kazimierza, dosłownie praktycznie po sąsiedzku ze starą synagogą, której mury widzicie za mną, znajduje się muzeum inne niż wszystkie. Muzeum inne dlatego, że powstało w zasadzie z pasji jednego człowieka, konkretnie fotografa Chrisa Schwarza, który w latach 80. fotografował w Polsce legendę Solidarności i przy okazji tych zdjęć zainteresował się tematem dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce, a konkretnie tych pustych miejsc, które zostały po żydowskiej społeczności i tych pustych miejsc, które stały się takim niemym świadkiem żydowskiego dziedzictwa w Polsce. Chris Schwarz wrócił do Polski w latach 90., zaczął fotografować te miejsca i stworzył z tego całą galerię, ponad 1000 zdjęć, które w 2004 roku postanowił pokazać w jedynym miejscu, które jego zdaniem było tego warte, czyli właśnie na krakowskim Kazimierzu. Tutaj właśnie w budynku, który samemu dostosował, wystawił ponad 1000 zdjęć i tam w 2004 roku zaczęła się historia Żydowskiego Muzeum Galicja. Może warto w ogóle powiedzieć sobie kilka słów, czym jest Galicja, skąd się wzięło słowo Galicja. Jeszcze z czasów rozbiorów to właśnie prowincje południa Polski pod panowaniem austro-węgierskim zwane były Galicją. Oczywiście ten teren został przez różne dzieje historyczne podzielony. Potem jego różne części znajdowały się po różnych częściach granicy, czy to polskiej, czy to radzieckiej, czy to innych ościennych państw. Jednak pamięć o tym została i w kulturze właśnie słowo Galicja jako określenie tych większych obszarów południa Polski w kulturze dalej funkcjonuje. Tak jak mówiłem, wystawa fotografii Chrisa Schwarza i później uzupełniającego jego dzieło Jasona Francisco podzielona jest na 5 części. Pierwsza to świadectwo ruin, czyli to taka najbardziej milcząca i powiedziałbym przygnębiająca część tego dziedzictwa w wersji materialnej, czyli są to głównie ślady zniszczonych cmentarzy, zniszczonych budynków, które tylko w takiej formie do naszych czasów przetrwały. Część druga to już świadectwo kultury, czyli ta troszeczkę bardziej optymistyczna część pokazująca budynki, których nie udało się zniszczyć, pomimo wysiłków Niemców podczas II wojny światowej, pomimo całego Holokaustu i zagłady nie tylko społeczności, ale też zagłady pamięci i miejsc. Jest to część tych elementów dziedzictwa, które dalej przetrwały i tak naprawdę dalej swoim pięknem zachwycają i ubogacają swoją okolicę. Część trzecia tej wystawy też smutna, to część, która upamiętnia nam miejsca kojarzone z Holokaustem. Są to wszystkie ślady zagłady, też utrzymane w tej konwencji, którą Chris Schwarz lubił, czyli miejsca ukazujące po prostu puste budynki, puste ślady, które tak naprawdę są po prostu milczącymi świadkami historii, tej tragicznej historii, jaka miała tutaj miejsce. Jednak już przechodząc dalej do czwartej części wystawy, tak jakby optymizm tego przekazu rośnie, bo część czwarta pokazuje nam to, jak społeczność, która tutaj została, społeczność polska próbuje sobie radzić z tym dziedzictwem. Z jednej strony są to próby podtrzymania pamięci po społeczności, po kulturze żydowskiej. Kolejna niezwykle ciekawa ekspozycja w Muzeum Żydowskim Galicja to wystawa Krew łączy i dzieli. Jak łatwo po samej nazwie się domyślić, chodzi nam tutaj o znaczenie krwi w kulturze żydowskiej, ale nie tylko, bo w tej niezbyt, powiem szczerze, rozległej, jeżeli chodzi o powierzchnię, ale bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o treść wystawie, dowiecie się bardzo dużo na temat tego, jak ważna jest krew w kulturze żydowskiej, ale też w tej kulturze, która z naszego punktu widzenia jest najważniejsza, jeżeli chodzi o wspólną koegzystencję, czyli w kulturze chrześcijańskiej. Można tutaj zobaczyć, jak tak naprawdę w wielu aspektach ta krew ma dla nas podobne, bardzo duże znaczenie i jak ten fakt przez lata powodował to, że ta krew nas łączyła, a czasem dzieliła. Przy okazji są tutaj również bardzo ciekawe elementy związane z poznaniem kultury żydowskiej, takie jak na przykład narzędzia do rytualnego obrzezania, zarówno w wersji historycznej, jak i tej nowoczesnej, czyli jak to wygląda z punktu widzenia współczesnej medycyny.
Bardzo ciekawy jest wątek współczesnej medycyny i tematu krwi w kulturze żydowskiej, bo przez bardzo, bardzo długie lata, przez pokolenia i wieki wierzono, że to właśnie krew o nas świadczy, czyli krew jest nośnikiem wszelkiej tej informacji, która czyni nas wyjątkowymi, czyli jest takim nośnikiem charakteru, pewnych cech, które dzisiaj dobrze wiemy, że są w genach, a nie w samej krwi. Dlatego tutaj dość ciekawy sposób pokazano to, jak się to wszystko zmieniło, kiedy po raz pierwszy zaczęto dokonywać transfuzji krwi, kiedy okazało się, że krew jednego człowieka może płynąć w żyłach drugiego człowieka, trzeba było w jakiś sposób się ustosunkować do tego faktu, jak w takiej sytuacji krew może naprawdę być tym, co o nas świadczy.